Dzień dobry, nazywam się Karol Buda i jestem mentee w projekcie Tandemy Translatorskie, w ramach którego współtłumaczę z języka francuskiego powieść Davida Fuenquinosa numéro 2 w wersji polskiej numer 2. Numer 2 to historia chłopca, który przedostaje się do ostatniego etapu castingu do filmowej adaptacji Harry'ego Pottera, ale ostatecznie nie dostaje tej roli i zaczyna zmagać się z różnymi konsekwencjami tej porażki. Dla mnie osobiście jest to historia o tym, jak jedno doświadczenie potrafi w dużej mierze określić nasze życie. W numerze 2 dostrzegam też ciekawą refleksję na temat dzieci w przemyśle filmowym. Autor pokazuje, z jak wielkimi emocjami wiąże się udział w castingu i zadaje pytanie, czy szczególnie w przypadku 10-letnich dzieci, takich jak Martin czy Daniel Radcliffe, fundowanie dzieciom tego rodzaju doświadczeń jest czymś odpowiednim. Chętnie przetłumaczyłbym coś w duchu francuskiej nowej powieści. W numerze 2 jest taki fragment, w którym Daniel Radcliffe siedzi w wannie i oczekuje wtedy na wyniki castingu i nasłuchuje, co dzieje się w domu. W tym momencie narracja zmienia się na bardzo szczegółową. Narrator drobiazgowo relacjonuje, co Daniel widzi, słyszy, co Daniel czuje, czy woda jest zimna, czy woda jest ciepła. I podoba mi się taka subiektywna narracja i bardzo chętnie zmierzyłbym się z czymś takim na dłuższym dystansie. Muszę przyznać, że jako tłumacz nie wypracowałem sobie jeszcze żadnych rytuałów. W ogóle jestem osobą, która nie lubi rytuałów. Wolę, gdy każdy dzień jest trochę inny. Natomiast jeżeli chodzi o tego rodzaju upodobania, to lubię zasiąść do pracy od razu po tym, jak się przebudzę. Mimo tego, że chce mi się wtedy spać, to mam wrażenie, że mój umysł jest wtedy świeższy i dzięki temu jestem w stanie często zacząć dzień od takiego małego sukcesu, który potrafi nastroić mnie dobrze na resztę dnia. Moim zdaniem tłumacz idealny powinien przede wszystkim doskonale znać język, z którego tłumaczy i wybitnie posługiwać się językiem, na który tłumaczy. Musi być wyczulony na kwestie stylu, rejestru językowego. Musi wiedzieć i czuć, co tłumaczy, bo dzięki temu wie, co chce osiągnąć. Poza tym wydaje mi się, że tłumacz idealny powinien być wytrwały, bo tłumaczenie bywa żmudnym zajęciem. Łatwo się zdekoncentrować i zrobić błąd. Dlatego uważam, że wytrwałość i czujność są bardzo potrzebne w zawodzie tłumacza. Drodzy czytelnicy, serdecznie zachęcam Was do lektury numeru 2 Davida Fuenquinosa. Poznacie ciekawą, wzruszającą historię Martina, a do tego dowiecie się co nieco o kulisach powstawania ekranizacji Harry'ego Pottera, o życiorysie J.K. Rowling, a nawet o początkach zespołu The Beatles.